Cześć, tu Wiesława. Drodzy widzowie, zapraszam na drugi odcinek z wizyty w regionie Emilia-Romagna, w którym zobaczymy miasto oddalone zaledwie o 30 minut jazdy pociągiem z Bolonii, Modenę. A zaczniemy od Muzeum Enzo Ferrari. To tutaj w Modenie 18 lutego 1898 roku przyszedł na świat człowiek, o którym później mówiono charyzmatyczny, pełen energii, zawzięty i bardzo wymagający. Enzo Ferrari, twórca jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek motoryzacyjnych na całym świecie. Auta ze znaczkiem galopującego konia są obiektem westchnień i marzeń wielu osób. Muzeum znajduje się w miejscu narodzin samego Enzo i łatwo tu dotrzeć z dworca. Składa się z dwóch budynków. Zaczniemy od tego nowoczesnego z dachem przypominającym żółtą maskę Ferrari. W obszernym holu oprócz kasy biletowej znajduje się bar, a tuż obok pomieszczenie z symulatorami pojazdów Ferrari. Przechodzimy do głównej sali, która obejmuje wystawę aut, od klasycznych i historycznych Ferrari po te bardzo nowoczesne. Wyświetlany jest tutaj również film o życiu Enzo. W granatowym modelu można zafundować sobie sesję zdjęciową.
Jak Ci się Ferrari podoba? Niesamowite wrażenie robi. W kolejnym pomieszczeniu możemy sobie stworzyć swój własny model auta marzeń. Zwiedzanie kończy się wizytą w sklepie, w którym zaopatrzymy się w przeróżne gadżety związane z marką. Ceny, jak się domyślacie, dość wysokie. Drugi budynek z czerwonej cegły to odrestaurowany warsztat, obecnie wykorzystywany jako muzeum silników Ferrari. Zobaczymy tutaj również bolid Michaela Schumachera. Spacer z Muzeum Ferrari do centrum Modeny zajmuje zaledwie kilka minut, a po drodze miniemy przyjemny Parco Giardino Ducale. A tuż przy nim obszerny Piazza Roma z pomnikiem Ciro Menottiego w centralnej części i z pięknym barokowym Palazzo Ducale zbudowanym według projektu Bartolomeo Avanziniego. W latach 1452-1859 była to rezydencja książąt Este di Modena. Obecnie mieści się w nim część Włoskiej Akademii Wojskowej. W bocznej uliczce mijamy Chiesa San Giorgio, a pod arkadami przy Via del Teatro 8 zobaczymy teatr imienia znamienitego mieszkańca Modeny, światowej sławy tenora Luciano Pavarottiego, którego pomnik znajdziemy pod arkadami teatru, a pamiątki z nim związane przewijają się w całym mieście. Spacerujemy urokliwymi uliczkami miasta, by w końcu trafić do serca Modeny. Przed nami Piazza della Torre z pomnikiem Alessandro Tassoniego, urodzonego w Modenie poety, prozaika i dyplomaty, na tle Torre Ghirlandina, czyli katedralnej dzwonnicy. A to znak, że zbliżamy się do Duomo, czyli katedry Santa Maria Assunta i San Gemignano, pod budowę której kamień węgielny położono 9 czerwca 1099 roku,
a budowę powierzono lombardzkiemu architektowi Lanfranco. Wnętrze świątyni podzielone jest na 3 nawy, na przemian kolumnami i filarami z podniesionym prezbiterium nad kryptą i robi ogromne wrażenie. Po północnej stronie, w sąsiedztwie dzwonnicy, znajduje się Porta della Peschieria, a rzeźbione obramowanie drzwi przedstawia 12 pór roku i związane z nimi prace człowieka. W katedrze znajduje się również sarkofag świętego Geminiano, który jest jej oraz Modeny patronem. Katedra, dzwonnica oraz cały plac Piazza Grande, na który przejdziemy za chwileczkę, wpisane są na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Piazza Grande, plac, który był dawniej ekskluzywnym targowiskiem. Tutaj również wymierzano sprawiedliwość. Na placu odbywały się także wszelkie uroczystości religijne oraz karnawały. Zatem od zawsze był miejscem, gdzie zarządzała władza lokalna świecka oraz religijna. Ratusz, czyli Palazzo Comunale, powstał z kilku sąsiadujących budynków z charakterystyczną wieżą zegarową. Przy ratuszu widzimy Pietra Ringadora, czyli kamienny blok na ceglanych nogach służący do przemówień oraz jako miejsce do przeprowadzania egzekucji. Tutaj należy również wspomnieć o pewnej bitwie między Modeną a Bolonią, zwaną bitwą o wiadro, które można zobaczyć w ratuszu. Znów zagubiamy się w urokliwych uliczkach Modeny i trafiamy do Mercato Albinelli, gdzie można kupić lokalne produkty
a prawdziwym skarbem wśród bogactwa wszelakiego jest pochodzący właśnie z Modeny, najlepszy i najcenniejszy Ocetto Balsamico di Modena. Jest on efektem powolnego dojrzewania moszczu gronowego i jest bardzo cenionym dodatkiem do wielu dań kuchni włoskiej. Znów zaczyna padać deszcz, a więc tutaj się pożegnamy, a my wstąpimy jeszcze do kawiarni, w której przesiadywał sam mistrz Pavarotti. Dziękuję, że obejrzeliście film i oczywiście z całego serducha zachęcam do komentowania, subowania, łapkowania i do zobaczenia wkrótce.